Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie bombkę. Bombkę z techniką decoupage 3D i wykorzystuję do niej medalion styropianowy, który najpierw zagruntowałam białym podkładem akrylowym. Łączę dwa motywy z papieru ryżowego, wianek i takie zwierzątka, które właśnie będą trójwymiarowe. Wianek na zewnątrz wyrywam, natomiast w środku on ma takie bardzo fajne okienko, które wycięłam i przymierzyłam zwierzątka. Myślałam, że zrobię jelonka, ale bardziej pasował motyw misia, który był odrobinę bardziej okrągły i mniejszy, bardziej pasował do tego okienka. Misia wyrwałam i za pomocą kleju do dekupażu będę tworzyła wypukłość za pomocą papieru i pasty lekkiej modelarskiej. W tym przypadku używam bardzo chętnie pasty Darvi Extra Light, która jest z grupy takich mas bawełnianych, takich bardzo delikatnych w dotyku, bezsilikonowych. Robię dwie kuleczki, mniejszą na głowę i troszeczkę większą na brzuszek. Staram się trzymać obrębu papieru i używam również kleju na pastę i jeszcze daję na mój medalion, tak żeby ten misiu miał się do czego przykleić, żeby zamknąć jakby pastę między papierem a medalionem styropianowym. Wszystko bardzo dokładnie doklejam na zewnątrz, klejem do dekupażu, dociskam pędzlem, który jest pędzlem szczecinowym, bardzo ładnie da się wszystko docisnąć. Następnie przykładam mój wcześniej przygotowany wianek, nacinam go dookoła, żeby się dobrze dopasował do kształtu tego zaokrąglonego medalionu i wszystko bardzo precyzyjnie doklejam. Kleję za pomocą kleju do dekupażu z Pen Artu. Jest on bardzo śliski, bardzo przyjemnie się go używa z papierami ryżowymi i tył medalionu również ozdabiam drugim misiem, który był również na arkuszu z papierem ryżowym. Przygotowałam sobie 3 kolory farb kredowych, mogą być to też farby akrylowe. Mam akurat kolor taki niebiesko-granatowy, biały i zielony i za pomocą zwykłego pędzla do cieniowania nakładam te kolory, tepując w taki dosyć swobodny sposób. I na początku to naprawdę nie wygląda dobrze, to wygląda jak jakieś postawione kropki, które są zupełnie wyrwane z kontekstu, ale wystarczy, że dodasz tą metodą tepowania białego koloru i te mokre farby między sobą się bardzo ładnie przemieszają, tworząc rodzaj takich chmurek. Kiedy wycieniuję tak wstępnie i naprawdę dosyć pobieżnie ten mój cały medalion, pozostaje mi wszystko zintegrować za pomocą tak zwanych oprysków. Mokra farba biała i szczeciniasty pędzel. Można przykryć tego misia, żeby się nie pobrudził, albo go w miarę szybko wytrzeć i te kropki wszystko to po prostu ze sobą kompozycyjnie łączą. Kiedy wyschną, w cały mój medalion wielokrotnie lakieruję lakierem z połysku z Pen Artu i to jest do tego momentu, kiedy już będę miała wrażenie, że nie widać, że to wszystko jest po prostu przyklejone z papieru, a zaczyna się wygładzać. Zawieszkę, zwykłą taką zawieszkę jak do bombek, przyklejam za pomocą Heavy Body Gel w to miejsce, w którym miałam wcześniej patyczek i dodam jeszcze kokardkę, żeby jakby ten mój projekt był kompletny. Ja sobie nie będę jej przywiązywać do zawieszki, tylko również przykleję za pomocą pasty Heavy Body Gel. Mam nadzieję, że ta super prosta bombka Ci się spodobała. Jest prosta do zrobienia, bardzo szybka. Jedyne co zajmuje czas to lakierowanie. Baw się dobrze przed świętami. Do zobaczenia.